się starała, dołoży starań, jak to się mówi, żebyśmy z czasem mogli opublikować w języku polskim solidny wybór poezji Merwina i żeby to była też pożyteczna działalność, która znajdzie miejsce, której efekt znajdzie miejsce na Państwa półkach bibliotecznych, ale także w Państwa sercach i duszach poprzez lekturę tych wierszy. 2 z tych wierszy, ale jeszcze nie w tej chwili, pod koniec naszego spotkania przeczytamy Państwu na głos. Pan dyrektor Gajewski zgodził się to zrobić. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze dać jedno zdanie, że sam Merwin był raz w Krakowie na takich amerykańsko-polskich spotkaniach poetyckich, które organizował Adam Zagajewski pod patronatem jeszcze Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Takie niesamowite rzeczy działy się w Krakowie, kiedy poeci z całego świata zjeżdżali się i rozmawiali, czytano ich wiersze, tłumaczono. Mam nadzieję, że ta tradycja także podczas najbliższego festiwalu Czesława Miłosza w maju, tutaj patrzę na dyrektora Grzegorza Gaudena, który jest współsprawcą tego święta, zostanie podtrzymana. A skoro mówimy już o tych nazwiskach, o nazwiskach Czesława Miłosza i skoro mamy tutaj z sobą członków jury, to chciałbym zadać kilka dosłownie pytań wszystkim Państwu, licząc na to, że później tak naprawdę traficie w ręce profesjonalistów, dziennikarzy, którzy zadadzą tych pytań mnóstwo. I chciałbym zacząć od Tomasa Wenclowy, o którym pamiętamy słynne linie wiersza Czesława Miłosza, który nieudolnie zacytuję. Siedzieliśmy razem, ja, Brodski i Wenclowa ze swoją piękną Szwedką, że zaryzykuję ten cytat tutaj w obecności żony pana profesora, ale jest pan bardzo często identyfikowany jako jeden z tego triumviratu wielkich poetów, Miłosz, Józef Brodski i Tomasz Wenclowa, ale chciałem zapytać o pana związki i pamięć z Herbertem, z poezją Herberta i także takie umiejscowienie poezji Herberta w kontekście międzynarodowym. No więc zaczynałem kiedyś czytanie i pisanie wierszy jeszcze w czasach komuny, bardzo już oddalonych czasach. I Herbert był jednym z naszych najbardziej ulubionych poetów dla młodego pokolenia w Litwie, a także w Rosji, a także chyba, chociaż o tym nic pewnego nie znam, i w drugich dawnych republikach, a teraz dzięki Bogu niepodległych państwach, takich jak Ukraina albo Białoruś. Ja pamiętam, że ogromnym wielbicielem Herberta był Józef Brodski, który nazywał go pieszczotliwie Zbyszek, chociaż chyba nie spotkał się z nim przed emigracją, ale Herbert był dostępny, to znaczy książki jego jednak przenikały do Związku Radzieckiego, głównie może głównie do Wilna, bo w Wilnie mieliśmy tę piękną, bardzo znaczącą dla naszego pokolenia księgarnię polską, która zresztą wciąż w pewnym sensie istnieje. Niedaleko od katedry wileńskiej na głównej ulicy Wilna, na ulicy Giedymina. No i tam kupowaliśmy jego książki, kupowaliśmy Hermes Piesie Gwiazda, Skruna Światła, Barbarzyńca w ogrodzie i tak dalej. To wszystko z zachwytem czytaliśmy. Nigdy w życiu nie udało mi się spotkać z Herberta osobiście. Brodski spotkał go, kiedy wyemigrował, co do mnie to nie. Niestety nie miałem takiego szczęścia, ale wymieniliśmy parę listów. Dzisiaj na wystawie rękopisów archiwum Zbigniewa Herberta rzuciłem okiem na inwentarz tego wszystkiego i jest tam mój list albo dwa. Ja z kolei szczycę się tym, że otrzymałem parę listów od Herberta, które zresztą zostały nie tak dawno opublikowane przez
zeszyty literackie. Tłumaczyłem kilka wierszy Herberta na litewski. No, istnieje książka Herberta na litewskim, zrobiona przez kilku, moim zdaniem, poetów. Co się tyczy mojej skromnej osoby, to przetłumaczyłem chyba 2 wiersze. Jedno z nich to raport z oblężonego miasta, który był wydrukowany w Wilnie dwukrotnie właśnie w czasie zmagań o niepodległość i chyba odegrał wtedy pewną rolę. Chyba wtedy miał takie dodatkowe znaczenie, tak samo jak miał w Polsce. Drugi wiersz to powrót prokonsula. To też było to ciekawa raczej historia, ponieważ to jest jedyny wiersz w moim życiu, który przetłumaczyłem nie tylko na litewski, ale także na rosyjski, czego nigdy nie robię. Bo poprosił mnie o to rosyjski pisarz emigracyjny, dość znana postać, Andrzej Syniawski. Chodziło o to, że w czasach Gorbaczowa niektórzy Rosjanie zaczęli myśleć o powrocie na dwór cesarza w pewnym sensie. No i Syniawski powiedział mi, że wiersz zrobił się niezwykle aktualny i może przetłumaczyć to także na rosyjski. Co zrobiłem? Przekład rosyjski przeczytałem Brodskiemu, który poprawił jedną linijkę. Powiedział, że dużo byłoby tam do poprawienia, ale jedno miejsce na pewno trzeba poprawić, co też zrobiłem. Także ten przekład ma na sobie ślad Brodskiego. No i było to wydrukowane też raczej kilkakrotnie. Dla mnie ten powrót prokonsula jest wierszem bardzo znaczącym dla mnie osobiście i napisałem o nim nawet taki esej nawpół naukowy w języku polskim niedawno wydrukowany w książce o Herbercie. No, mógłbym tutaj dodać, że dzisiejszego laureata Melwina też miałem zaszczyt tłumaczyć i to zupełnie niedawno. W związku właśnie z tą nagrodą, bo oczywiście czytaliśmy wszystkich kandydatów. Ja oczywiście czytałem wiersze Melwina przedtem, tak samo jak innych kandydatów, ale przeczytałem dużo wierszy na nowo i 2 wiersze przetłumaczyłem. Jeden z nich już zjawił się w prasie wileńskiej i jest bardzo herbertowski, nazywa się Sąd Parysa. The Judgment of Paris. Bardzo herbertowski, to taki klasycyzm awangardowy na temat mitologiczny, ale jednocześnie z dużą, że tak powiem, filozoficzną głębią. No i drugi wiersz, który nazywa się The Drunken of Furnace, to znaczy chyba pijany w kotłowni, to by tak by to trzeba tłumaczyć, który jest taką trochę ironiczną wariacją chyba na temat Szczurolapa z Hameln albo nawet Orfeusza. To jeszcze nie jest wydrukowane i tak się ładnie się zbiega w czasie, że to zjawi się w prasie wileńskiej jednocześnie z przyznaniem tej międzynarodowej nagrody. No to by tyle chyba chciałem powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję także za tą mozartowską precyzję działań związanych z publikacją tłumaczeń. Maria Dzieduszycka opowiadała między innymi mnie niedawno, jak bardzo była wzruszona, kiedy pierwszy raz widziała bibliotekę Zbigniewa Herberta i tam oprócz książek znalazła mnóstwo pocztówek z reprodukcjami obrazów oczywiście. Jedynym zdjęciem istoty ludzkiej, że tak powiem, jedynym zdjęciem człowieka, które tam znalazła, było zdjęcie Józefa Brodskiego z kotem zresztą w ramionach. Inna rzecz, że ci z Państwa, którzy pamiętają, jak wyglądał Józef Brodski, nie dziwią się zapewne wcale umieszczeniu tego zdjęcia. Agneta Plejel tłumaczyła razem z Maciejem Zarębą raport z Oblężonego Miasta na szwedzki i chciałem zapytać, jak brzmi jak brzmi głos Zbigniewa Herberta w języku szwedzkim i jak się go czyta z tamtej, no jednak innej, nieco demokratycznej, skandynawskiej perspektywy.
Well, I would like to say that Herbert reads very well in Swedish. He is so pregnant, he is so musical, that it adapts itself very well to the Swedish mode, musical tone. And he came into Swedish poetry in two different historical periods, I would say. First, he was translated in the 70s by a very, very important Swedish poet called Erik Lindegren, and Erik Mesterton, who was a very learned man who has translated also T.S. Eliot and several poets. Then there was a kind of what shall we say, revival, and it had to do, of course, with the what was happening here in '81. I mean, the coup, or whatever we will call it now, and the feeling that something was very much standing on an edge. Then Polish poetry became very important in Sweden for those who understood and were interested in what was happening. To my shame, not everybody in Sweden was so interested. But there rose quite a movement, and Herbert was very important there, and all the Polish underground at the moment. I was myself part of a magazine that came out for 3 or 4 years, publishing Polish underground poetry and essays. Myself, I was invited to this translation of A Report of a Besieged City. Pan Cogito had already been translated, so this was the 3rd volume of Herbert's poetry. And my husband, who is Polish, and me, I think we worked on it for 3 years. For me personally, this was of an immense importance. It was a voyage into the history of Poland. And I was immensely grateful. It was the poetry, it was the history, it was, well, as Andre said, the faithfulness. I mean, history, memory, and faith was very important to remember at that time. And there are voyages that you come to follow. There are routes that you come to follow. And once you have trespassed, once you have gone into that direction, you cannot go back. So for me, Herbert, and I am sure not only for me, but for me, Herbert represented shall we say, a widening of my horizons that included all of Eastern Europe that in some ways was neglected in my country. And of course, Miłosz belonged to the same wave, and Brodsky, who got the Nobel Prize, and Miłosz got the Nobel Prize in 1980, and it was really a very, very important wave within Nordic Swedish literature that Herbert represented, and I am so honored and grateful to have been chosen to be in this jury. And I should also mention that this movement, Polish movement within Swedish literature, could not have been done without some excellent translators. I think Anders Bodegard should be mentioned, who translated Szymborska, and he was very, very envious of myself and my husband because we had taken Herbert. He was a bit angry with us. And his work, and Leonard Neuger's work, and other Swedish-Polish translators have made
Polish translation of Polish into university discipline in Sweden. So we have had the second generation and the third generation of young Polish translators. Bardzo dziękuję i bardzo dziękujemy też za pracę właśnie w jury i zgodę na to uczestnictwo. Pani Agneta Plejel powiedziała o drodze, oczywiście o drodze metaforycznej czy symbolicznej, drodze życiowej, ale jak wiemy, Zbigniew Herbert był też człowiekiem drogi w dosłownym sensie tego słowa. Podróżnikiem, który podróżował zarówno poznając taką cielesną, materialną, fascynującą materię świata, jak i dzieła, przede wszystkim dzieła malarskie odnajdywane w muzeach. Rozmawiałem z Jaume Valcorbą wczoraj, który wspomniał, że oprócz szacunku i zainteresowania poezją Herberta są mu też bardzo bliskie eseje właśnie podróżnicze i opowiadające o historii sztuki autorstwa Herberta. I chciałem zapytać o to lekturowe doświadczenie z punktu widzenia przedstawiciela innego kręgu kulturowego, kultury romańskiej. Jak właśnie brzmią eseje Herberta czytane w Barcelonie? Well, yeah, it works. Well, Herbert has approach to the European culture and the Southern culture in such a peculiar, illuminating way. Yeah, he touches and feel really deeply the things that illuminates us about a lot of things that we have around us, and we didn't notice as he presents to us. And well, he did it with a very fine intelligence. Intelligence in the whole sense of intelligence is a mixture of reason and senses that really approaches us to his object of study. But it's not an object of study. I must correct myself, because it's a way of life. And that's something really important, I think, for this kind of texts. So you can't see the same things as you used to see before, after reading Herbert, than before reading it. Bardzo dziękuję. Pamiętam, jak przed laty ktoś z naszych autorów w Tygodniku Powszechnym, gdzie mam zaszczyt od prawie już 20 lat pracować, mówił, że dzisiaj w czasach współczesnych internetu, telewizji i tak dalej, no właściwie po co czytać eseje włoskie Herberta? I jeden z moich kolegów bardzo trafnie wskazał, no ale kto potrafi powiedzieć, że wieża katedry w Sienie jest jak oparta o powietrze włócznia anioła? Kto inny oprócz Herberta właśnie? Miałem dzięki siedzącemu tam Jarosławowi Mikołajewskiemu, miałem zaszczyt w 2008 roku uczestniczyć w takim święcie herbertowskim w Sienie właśnie, gdzie byliśmy oprowadzeni po pinakotece i tak myślę, szefowa, historyk sztuki włoska mówiła o tym, że jeśli chodzi o detale czysto historyczno-sztuczne, by użyć tego niezręcznego słowa, można dyskutować z Herbertem, ale kto potrafi, tak jak on, zauważyć na jednym z obrazów Duccia dwa rozbiegane, pełne niepokoju sandały o rozwiązanych sznurówkach. Ale zanim na koniec wrócę do Jarosława Mikołajewskiego, chciałbym jeszcze zapytać Lidię Dimkowską, która jest poetką młodszego znacznie pokolenia, także z innego regionu świata, bo jak już mówiłem, urodziła się w Macedonii, dziś mieszka w Lublianie we Słowenii. Chciałem zapytać o funkcjonowanie Herberta, ale może też innych takich już właściwie można powiedzieć trochę dawnych mistrzów, wielkich mistrzów XX wieku, w takim nowoczesnym obiegu, także internetowym, pani redaguje internetowe czasopismo literackie, także internetowym obiegu życia literackiego. First of all, I would like to say that I didn't meet Herbert because we missed each other every time. He came to Macedonia with a group of Polish poets when I was a child, so I couldn't be invited to the same festival with him.
When he got the biggest prize in Slovenia, Villanica International Literary Prize in '91, I still used to live in Macedonia. And this thing happened with all these maestros of the poetry who lived in the 20th century. But I'm happy that I have now opportunity to meet the poets who live now with me, who are contemporary with us. And today we are not meeting only personally in the real world, but also in the virtual one. So the poetry today is not published only in books, in literary magazines that physically exist, but also on internet that we hate and we love in the same time, because internet, you know, takes our time when we can lay down and read a poem, a book. But I'm happy that now younger generations are not any more so used to stay and to read only physically books, but also to read books and poems on internet. As an editor of poetry for the literary magazine Shine and Blesok, it is bilingual in Macedonian and English. I received emails from younger readers that now they can read contemporary poets translated in Macedonian and translated in English also, if they don't write in English, on internet. Maybe I'm too optimistic, but I think it is okay to be optimistic. But I believe that the time of Herbert, Brodsky, Miloš, Šimborska, and all the other poets from the 20th century